Co umila bardzo dobrze pracę na stolarni? Jest to m.in. oczywiście oprócz dobrego słowa szefa, radio budowlane. Jest z nami już ponad 2 lata, możliwe, że 3. Działa dzielnie, ciągle praktycznie w tym samym miejscu, trochę przykurzone. No i cóż, przydałoby się o nim coś opowiedzieć i próbować go zepsuć. Cóż, zapraszam do oglądania. No i tak jak mówiłem, radio z nami już 2 czy tam 3 lata, ciągle praktycznie w jednym miejscu. Jeździło wcześniej na montaże, ale chłopakom tak się spodobało, że wieży już nie mamy, z głośników nie korzystamy, tylko korzystamy z radia. Działa codziennie, cały czas w jednym miejscu i w związku z tym widzicie na stolarni pył, kurz, więc wszystkie głośniki zapylone, zakurzone, oprócz tego, który jest na dole głośniku basowego. Ja najpierw sobie przedmucham, żeby troszeczkę bardziej ludzko wyglądało to radio i powiem troszeczkę szczegółów na temat właśnie tego urządzenia. Kilka słów na temat radia, które w tym momencie już jest ładne, czyściutkie. Podejrzewam, że jakby je domyć, to będzie wyglądało jak nowe. Sam kształt bardzo ciekawy, taka można powiedzieć kostka. Samo radio jest odrobinę mniejsze, ale jest zamknięte w takiej obudowie, która może sugerować, że to radio ma być wytrzymałe, o czym się za chwileczkę przekonamy, ale zanim to opowiedzmy sobie o kilku szczegółach tego radia. Zasilanie. Możemy oczywiście korzystać z baterii, tak jak w tym momencie korzystam. Wchodzą mniejsze, większe baterie, różne, różniaste. Możemy też oczywiście podpiąć kabel. Jeśli podepniemy radio kablem, działa ono również jako przedłużacz, więc ma jakąś tam, można powiedzieć, swoją dodatkową funkcję. Mamy tutaj jeszcze taki sprytne miejsce, gdzie możemy sobie włożyć telefon. Tutaj mamy port USB, więc nawet jeśli nie chcecie łączyć tego radia przez Bluetooth, co oczywiście jest możliwe, odłożyłem, bo jest ciężkie, to możecie podłączyć to radio kablem, bezpośrednio schować sobie telefon i nawet gdzieś na zewnątrz, jak pada deszcz, ono i tak będzie funkcjonować, no i telefon Wam nie zmoknie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć do radia pendrive i właśnie w ten sposób słuchać muzyki. Samo radio gra czysto i głośno. W zależności jak chcecie z niego korzystać, możecie go właśnie postawić w ten sposób. Głośniki są z każdej strony i wtedy macie dźwięk dookoła. Jeśli chcecie, żeby dźwięk był bardziej w Waszym kierunku, możecie go obrócić w jedną bądź w drugą stronę i słuchać dokładnie tak, jak chcecie. Cała konstrukcja radia jest zamknięta w takiej specjalnej obudowie, która ma zapewnić ochronę temu radiu. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Przekonajmy się. Budowlańcy, wykończeniowcy, stolarze są w swojej pracy skupieni w 100% i nie przejmują się tak prozaicznymi rzeczami jak zwykłe radio. Jak już mamy takie coś na budowie, czasem zdarza się, że nieopatrznie je położymy i ono sobie po prostu czasem spadnie. I o ile jest solidne, podejrzewam, że podziała długi czas. Ale wszystko ma swoje granice wytrzymałości. Everyone thinks that the world's too big, shit's full of death.
póki co wszystko działa. Jakieś uszkodzenia na tą chwilę. No popatrzcie, co się stało. Delikatnie się tutaj wygięło. Ale oprócz tego, bo dostało strzała młotem, ale oprócz tego radio działa. Chyba będziemy musieli skorzystać z drabiny i zobaczyć, co się stanie, jeśli spadnie z większej wysokości. Dobra, wiecie co, nie będziemy cudować z drabiną, bo nawet mi się nie chce za bardzo na nią wychodzić, ale zróbmy to w ten sposób. Oj, 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 oj. Dalej działa, chyba. Zaraz zobaczymy. Oczywiście zapomniałem, że żeby test był wiarygodny, przydałoby się włączyć to radio, więc cóż, musimy powtórzyć ten test. Mamy to! Nie wiem, czy to usłyszycie, ale powinniście to usłyszeć. Wyleciały bateryjki. Jest tutaj takie miejsce z tyłu za bateryjką. Za akumulatorem, gdzie wkładamy dwie bateryjki zwykłe AA, które są odpowiedzialne za to, że w momencie, kiedy nie ma głównego akumulatoru, samo radio nie jest podpięte do prądu, no to ma utrzymać zegar tego radia i wyleciały bateryjki razem z pokrywą, ale nie jest ona ułamana, więc spróbuję jeszcze raz założyć tę baterię. Działa. Widzicie, tutaj pasują bateryjki. Jedna i druga. Klapeczka. Akumulator. Tutaj wszędzie jest uszczelka, więc również ta komora jest na pewno pyłoszczelna, a może i wodoszczelna. Nie wiem, jak to tutaj jest opisane, czy jest jakiś opis na to. IP, nie ma żadnego IP. Podejrzewam, że trzeba by było przeczytać dokładnie w instrukcji, jak to wygląda.
No i cóż, to radio nie zostało zaprojektowane do tego, żeby grać nim w kręgle albo nim rzucać w powietrze wysoko. Bardziej po to, żeby czasem jak gdzieś spadnie, to żeby raczej się nic nie wydarzyło. Ale jak widzicie, ogólnie szkód nie ma, oprócz jednej, konkretnej, teraz można już powiedzieć, bez śmieszkowania. Urwał się zaczep anteny, który był tu. Przez co? Ja nie zauważyłem, ale gdzieś w powietrzu antena się odblokowała i wygięła się. I prawdopodobnie radio spadając na ziemię uderzyło w antenę i antena, jak widać, została mi w rękach. Więc w tym momencie ciekaw jestem, czy działa samo radio, a oczywiście działa to jako głośnik, ale czy radio? Nie wiem, czy za bardzo mogę puścić na YouTubie jakieś radio, więc ja sobie to zobaczę i za chwileczkę wam powiem. Stres polegał na tym, że ja naprawdę prowadziłem tego tira. Tak? Słuchajcie, tak, ja miałem na Ursynowie tutaj w Warszawie. Antena w ręce, a radio ładnie działa. Wyobrażacie, co to? Nie, to jest w ogóle jakiś... Magic. Zrobimy sobie krótkie podsumowanie, ale do tego zmienię obiektyw, żebyście mogli zobaczyć więcej szczegółów, co się zdarzyło z tym radiem, jakie są ogólnie uszkodzenia. Widać, jaki jestem przystojny? Widać. Dobrze. Zacznijmy zresztą z każdej strony zobaczycie. Jakieś otarcia, jakieś wygięcia, ale to chyba od tego młota albo od uderzenia. Z jednej strony, nie wiem, jak ciężkie to radio, solidne. Nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie. O, może tak zobaczycie. Widzicie tutaj delikatnie uszkodzony głośnik. Uszkodził się od tutaj tego elementu, który prawdopodobnie tego żelastwa aluminiowego. Przy jakimś uderzeniu to musiało aż dobić do tego głośnika. Co więcej, no to wiadomo, tak jak wam mówiłem, urwana antenka. A tak, no to w sumie raczej tyle. No, ogólnie ucierpiało co ucierpiało. Ja sobie odłożę. Nie to, że nie jestem silny, bo jestem silny chłopak, ale to radio naprawdę jest dość ciężkie. O, tak będzie zdecydowanie lepiej. 10 razy lepiej. Dobra, ogólnie sam korpus tego radia nie ucierpiał. Jest w całości, nic się z nim nie stało, nawet nie ma jakichś większych... Nie to, że nie ma większych zadrapań, on nie ma zadrapań żadnych. Z komorą baterii wszystko jest ok, zresztą tak jak wam mówiłem, wszystko ładnie działa, radio działa do tej pory. Ludzką stronę. Jedyneczka. Czyli, że... Jedyneczka pięknie odbiera, to najważniejsze. Głośnik Bluetooth zakładam, że też, bo to się musi na pewno łączyć, zresztą zaraz zobaczymy, czy się połączy. Tak, łączy się. Ale tak to cóż, co ucierpiało? No to cała ta obudowa zewnętrzna, czyli te pałąki aluminiowe, te sprężyny gumowe, raczej nic się z nimi nie stało. Nie miało się z nimi co stać. Słyszycie? No tutaj kabel uderza, a tak no to wszystko w środku jest poskręcane, nic nie słychać, żeby coś tam było urwane w środku. No więc tak, cóż zrobić z takim radiem? Odłożyć je na miejsce, skąd je wziąłem. Podejrzewam, że chłopaki nawet nie zobaczą, że coś się z nim dzieje. Nie, no może wprawne oko zobaczy, że coś z nim było nie tak. No na pewno go nie mogę już sprzedać jako nieśmigane, nieużywane. No swoje przeżyło, tak? Ale myślę, że naprawdę zacny produkt. Przechodząc do meritum. Produkt naprawdę bardzo solidny, wytrzymały. Cóż, myślę, że znowu nie chcę polecać, ale sami widzieliście, jeśli potrzebujecie czegoś tough, takiego niezniszczalnego, myślę, że to naprawdę zda egzamin i raczej nie będziecie zawiedzeni kupując tego typu produkt. Bardzo wam dziękuję, że oglądacie ten odcinek i cóż, widzimy się w kolejnej realizacji.
A, zapomniałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Spróbujcie to samo zrobić z waszym radiem Festula.